Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś kolejna rozmowa w cyklu Politycy o geopolityce, a rozmawiać będziemy przede wszystkim o Izraelu i o tym, co padło w moim poprzednim programie na ten temat, kiedy rozmawiałem z Piotrem Zychowiczem, ale nie tylko na ten temat. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program istnieje, jest w 100% niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Link do tego profilu znajdziecie pod nagraniem. Możecie tam wejść i wesprzeć. Dziękuję bardzo. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Jurek, polityk przez lat 40. Co 40? A teraz, jak pan przyznał, już pan nie jest politykiem, ale w zasadzie jest pan ciągle bardzo blisko. I zajmował się pan bardzo Izraelem, pracując w Komisji Spraw, pełniąc funkcję posła w Komisji Spraw Zagranicznych, w Parlamencie Europejskim. Wtedy kierowałem Sejmem, też parokrotnie się spotykałem i z przedstawicielami i władz izraelskich, i społeczeństwa cywilnego. Sprawa ta obecna wojna, zwłaszcza to, co dzieje się w Gazie, wywołuje ogromne kontrowersje. Tydzień temu rozmawiam tutaj z Piotrem Zychowiczem, który postawił taką tezę, że obecne władze Izraela właściwie działają tak samo jak Hamas. Może być idea Izraela to jest taka sama jak idea Hamasu. Spotkała się ta teza z wieloma polemikami. Ciekawy jestem pańskiego zdania. Wie pan, to tak jakby powiedzieć, że w 1945 roku, kiedy wojna toczyła się na terenie wyłącznie Niemiec, agresorem byli alianci. Dlatego, że to oni bombardowali niemieckie miasta i tak dalej, nie mówiąc o tym, co Sowieci robili w tych niemieckich miastach i wsiach. A wiemy, kto tę wojnę wywołał i co się w czasie wojny działo. I podobnie w tej sprawie trzeba pamiętać zawsze o dwóch rzeczach, że w moim przekonaniu istnieje bezpośrednia przyczyna tej wojny i przyczyna głęboka. Ta bezpośrednia to jest oczywiście ta masakra na Negewie w 1923 roku. To jest oczywiście punkt wyjścia i wszystko, co później było reakcją na to. Taka przyczyna głębsza, o której się często zapomina i o której komentatorzy nie mówią, to jest to, że Izrael jest państwem nieuznawanym nie tylko przez ruch palestyński. Tu można powiedzieć, że są pewne złożoności, bo jeżeli chodzi o oficjalne władze autonomii palestyńskiej, to one współpracują z Izraelem i tak dalej. Oczywiście Hamas jest organizacją agresywnie terrorystyczną dążącą do zniszczenia Izraela, ale również przez państwa takie jak Iran, a nawet, co paradoksalne, przez wiele sunnickich monarchii, które mogą współpracować z Izraelem, ale formalnie pod presją opinii publicznej go nie uznają. I to jest problem. To jest problem całego świata arabskiego, ale nie tylko. Iran nie jest państwem arabskim, ale jest potężnym państwem, które niedawno stoczyło wojnę z Izraelem. Tak, ale można powiedzieć, że ta przyczyna głęboka jest jeszcze głębsza. Państwo Izrael powstało w 1948 roku na terenach, na których mieszkali Palestyńczycy, czy ludzie uważający się za Palestyńczyków. I jak mówił tutaj Piotr, w pewnym momencie w wyniku splotu rozmaitych wydarzeń postanowili zająć tę ziemię i stopniowo jakby rozszerzać swoją obecność tam. Można sięgnąć ciut wcześniej, to znaczy do 1947 roku, parę miesięcy wcześniej, do momentu, kiedy jesienią 1947 roku strona arabska odrzuciła koncepcję powstania w Ziemi Świętej dwóch państw, żydowskiego
arabskiego. No i w tych warunkach po paru miesiącach Izrael jednostronnie ogłosił deklarację niepodległości. No i Ale gdyby został. się cofnąć jeszcze o ileś lat wcześniej, Tak, no to no i nie było został- tam, bo to nie jest i tak, że został tam zadeklarowany. istniało państwo Otóż to, ja Izrael, które dziś się odrodziło, prawda? Słyszałem wypowiedzi Piotra Zychowicza w tej sprawie, no to jest prawda. Tylko w moim przekonaniu, no jednak nie możemy popadać w jakiś kompletny ahistoryzm, dlatego że kolonizacje w wieku XIX i wcześniej no, były zjawiskiem szerokim co najmniej, jeżeli nie powszechnym, to szerokim. I to różnego rodzaju. Na przykład no, dzisiaj, kiedy się mówi o Ukrainie i o Donbasie, jeden z publicystów Buntu Młodych przewidział tą wojnę w latach 30., mówiąc, że to Zagłębie Donieckie będzie punktem zapalnym, dlatego że tam w gruncie rzeczy migracje industrialne zaczęły się jeszcze za czasów monarchii Rosjan ze wschodu i to przemieszanie ludności i tak dalej, które potem było jednym z drugorzędnych może, ale jednak realnych powodów. No, w XIX wieku, wtedy, kiedy Żydzi zaczęli wyjeżdżać do Palestyny na apel organizacji sionistycznej i Herzla, no to nasi rodacy powszechnie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych i do Australii. Kolonizowana była Nowa Zelandia. Ja nie chcę... No, ja też jeden z najbardziej zapalnych problemów współczesnej Europy. No, kiedy ja pracowałem w Parlamencie Europejskim wiele razy, no, słyszałem Brexit, to wywołała katastrofę w Irlandii, dlatego, że proces pokojowy uruchomiony po 20 latach wojny załamie się i znowu dojdzie. No dlaczego? Dlatego, że od XVI wieku kolonizowano Irlandię Północną, ale ci ludzie tam są, uważają, ja rozumiem rację republikanów, sam jestem katolikiem i tak dalej, ale ci ludzie protestanci na północy tam są, uważają, że ich szczególnym mandatem jest krew przelana za monarchię nad Sommą i w czasie I wojny światowej i takich problemów jest bardzo wiele w tym świecie. I twierdzenie, że jakimkolwiek sposobem ich rozwiązanie jest przemoc, czy stwierdzenie, że nie trzeba budować jakiegoś współżycia różnych społeczności, no, jest w moim przekonaniu głęboko błędne. No, w bardzo wielu miejscach na świecie różne narody są w jednym miejscu, w większości są tym narodem wykonującym władzę suwerenną w jakimś państwie, w innym są w mniejszości i tak dalej. No tak po prostu jest. I to państwo, które powstało, no, sam ten projekt ONZ-owski zakładał, że będzie duża mniejszość arabska w państwie żydowskim, mniejsza mniejszość żydowska w państwie arabskim, ale no nie ma, ludzie nie żyją osobno. Więc założenie, mówienie, że dlatego, że to państwo powstało w wyniku migracji europejskich Żydów do Izraela, która trwała, nie wiem, zaczęła się w XIX wieku, tak naprawdę te religijne, to one się zaczęły wcześniej. No, bardzo często i w XVIII wieku były różnego rodzaju ruchy religijne, które tam powodowały przyjazdy małych grup. Ale ta sionistyczna migracja, która się zaczęła w wieku XIX, trwa gdzieś, nasiliła po 1948 i w jakimś sensie trwa do tej pory, bo z Europy wielu Żydów, z Europy Zachodniej, ze względu na trudne sąsiedztwo muzułmańskie, ciągle przyjeżdża do Izraela, mimo wojny i tak dalej. Inni wyjeżdżają, ale wielu przyjeżdża ciągle do Izraela. To fakt, że w ten sposób to państwo powstało, to nie jest powód, żeby twierdzić, że nie ma prawa do istnienia, swojej obrony, czy życia w pokoju. Ja się z tym zgadzam. Myślę, że spory historyczne możemy toczyć w nieskończoność. No właśnie, dotyczy dać miejsce socjologii, polityce. Przy każdym, w historii każdego państwa możemy znaleźć coś, co możemy zanegować i powiedzieć, a właśnie tu nie powinno być Polski, Francji, Niemiec, różnych państw, Stanów Zjednoczonych. Trzeba by ustalić, kim był Karol Wielki, Francuzem czy Niemcem, prawda? Czy Frankowie w tamtych czasach byli Germanami, czy protofrancuzami i ustalić na tej drodze, do kogo Aquisgrán powinien należeć. To prawda. To jest niepoważne. To już jest, to jest poważne, dla mieszkańców tych ziem, to jest ciągle poważny, to jest ciągle poważny problem, no bo on jest świeży. Tak jak my mówimy dzisiaj o reparacjach, prawda, no, też można powiedzieć, 70-80 lat później, co wy chcecie, tak? A jednak jest to dla nas, Polaków, problem, więc ja też rozumiem, że to jest problem dla nich, ale do tego nie odwrócimy. Ale oczywiście. Natomiast już dyskutować na temat zajmowania ziem, natomiast sposób tego, na temat tego, w jaki sposób
Izraelczycy czy Żydzi zajmują, czy okupują terytoria, rozszerzają swoje wpływy, no to jest... No to jest realny problem. Wie pan, to jest bardzo dobra kwestia, dlatego że to jest bardzo realny problem dla Polski również. Dlatego, że jestem przekonany, że bezpieczeństwo zbiorowe jest niepodzielne, interesem Polski jest pokój i niewątpliwie istnieje parę punktów zapalnych w tym konflikcie, które mogą ciągle detonować konflikty. Pierwszy, tak jak powiedziałem, to jest nieuznawanie przez państwa takie jak Iran czy inne istnienie Izraela i cały ten skrajny ruch, skrajne skrzydło ruchu palestyńskiego, które uważa, że może używać terroru w celu zniszczenia tego państwa. To jest oczywiście jeden z punktów zapalnych, ale drugi to jest na przykład osadnictwo. I teraz nie jest ważne w tej chwili, czy będziemy mówili, że ziemie na zachodnim brzegu Jordanu, te, które Żydzi nazywają Judeą i Samarią, tam, gdzie się mieszczą władze autonomii palestyńskiej i tak dalej, czy one są okupowane, czy nie okupowane. No, strona izraelska mówi, że nie są okupowane, dlatego że Jordania zrzekła się tego terytorium. No i po prostu owszem. No, ale nie na czyjąś rzecz. Tam mieszka społeczność, która chciała powstania państwa, tak jak na przykład Ukraińcy proklamowali Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową w 18 roku i stoczyli nawet z nami wojnę. Bardzo poważną wojnę w latach 18-19. Tym niemniej, no, teraz to się zmienia, bo coraz więcej państw uznaje Palestynę za państwo. Tym niemniej mówi, oni uważają, że nieokupowani Palestyńczycy uważają, że tam są ich władze narodowe, że tam to państwo się zaczyna i tak dalej. Ale niezależnie od tej kwestii, mówię, no to samo budowanie osiedli niewątpliwie jest czynnikiem zaostrzającym ten konflikt. Jest wiele takich historii. Pamiętam, odwołam się do własnego doświadczenia, jeździłem po Samarii, po terenach zwanych przez Żydów Samarią. Zresztą obwożony przez człowieka stamtąd, takiego bardzo pięknymi korzeniami. Obwoził mnie i pokazywał mi te piękne ziemie i przekazał mi piękne gospodarstwa, które niezwykle heroicznie zakładał jakiś tam właściciel, farmer, rolnik ekologiczny i mówi, to w ogóle nasz wzór, on tu założył jedno wielkie gospodarstwo, potem to rozszerzył na następne ziemie, i pokazuje mi to z taką dumą i to wszystko fajnie rzeczywiście wygląda imponująco i już teraz nawet Ministerstwo Rolnictwa pokazuje go jako wzór. Dobra, ale jak on zajmował te ziemię? Jak on rozszerzał? Nie? To kupował? Czy od kogo to kupował te ziemię? On tak mówi, no nie, tak zajmował, nie? Ale zajmował je, ale tak w jaki sposób? No, tak po prostu zaczął je orać. Nie? Ja potem teraz postawił płot. No tak, i to jest jego. No tak, to jest jego. No to mam przy całej sympatii do tego człowieka i do tych ludzi ciężko pracujących i wyrywających tę ziemię, siejących, nawadniających i tak dalej, no to jednak można mieć poważne wątpliwości. No wie pan, z całą pewnością to zderzenie dwóch perspektyw powoduje problem pozornie nierozwiązalny. To znaczy tej jednej perspektywy arabsko-muzułmańskiej, która uważa, że muzułmanie mają prawo żyć pod władzą islamską, i drugiej perspektywy tej religijnej, żydowskiej, że Żydzi mają obowiązek żyć na ziemi świętej, zająć ją, użyźniać i tak dalej. No bo albo, prawda? I to na pewno, tylko tutaj musi wejść, tu jest miejsce dla polityki, no ale rozwiązaniem nie jest przemoc. Rozwiązaniem nie jest przemoc. Stronę. I teraz wie pan, no bardzo często ja, nie wiem, w Parlamencie Europejskim też przypominałem, że oczywiście, że jeżeli Europa proponuje rozwiązanie dwupaństwowe, bardzo duża część opinii izraelskiej, ale również część opinii arabskiej zgadza się na to rozwiązanie. Tylko pytanie, jak to zrobić? To jest wszystko dobre, tym bardziej, że, mówię, Izraelczycy dowiedli, oni mają mocny argument, że oni 2 razy w historii w 2 miejscach likwidowali osiedla. Po porozumieniach w Camp David likwidowali osiedla na Synaju, które były w miejscach, gdzie też nawiązywali do historycznych racji i tak dalej, zbudowali duży port i tak dalej, to wszystko zlikwidowali, likwidowali osiedla w Gazie. Także po Oslo likwidowali również osiedla w Gazie i twierdzenie, że pokój jest niemożliwy, no można i o tym rozmawiać. Natomiast wie pan, problem jest o tyle nierozwiązalny, że trzeba spojrzeć też na stronę geopolityczną. Ja się dziwię, jeżeli w Polsce jest wielu ludzi, którzy
przyjmują taką perspektywę telewizyjną w ocenie tego konfliktu, to zapominają na przykład o jednym, ja napisałem, kiedy ta wojna Co to wybuchła. znaczy perspektywa telewizyjna? No wie pan, no, że widzą kadry, oburzają się tym, co widzą i tak dalej, i wiedzą tyle, co telewizja pokazuje. Natomiast wie pan, no, kiedy Polska powstawała w czasie negocjacji na traktacie, kiedy był przygotowany traktat wersalski, no to rozmawiano oczywiście o racjach etnicznych, historycznych, etniczne były przemieszane, historyczne nierozumiane, ale polska delegacja z Moskwą Paderewskim, ona mówiła też o racjach geopolitycznych. Co zrobić, żeby to państwo istniało? Tak. I w wypadku Izraela to jest tak, że mówię, trzeba zrozumieć ich perspektywę narodu żyjącego w stanie permanentnego zagrożenia, że w tym maksymalnym przewężeniu w środkowym Izraelu to granica między morzem a autonomią palestyńską to jest 14 kilometrów. Wie pan, Niemcy powiedzieli, że województwo gdańskie, województwo pomorskie przedwojenne, to jest korytarz pomorski. Korytarz pomorski. I to, wie pan, to pojęcie funkcjonowało. Ja spotkałem Francuzów jeszcze niedawno, którzy ciągle o tym mówią. Corridor de Pomeranii i tak dalej. I równie dobrze można powiedzieć, że tutaj to jest taki, prawda, korytarz i tak dalej. No wiadomo, że na Gdańsk poszło jedno z pierwszych uderzeń niemieckich w 1939 roku, ale naprawdę sytuacja, w której ta środkowa część Izraela jest niezabezpieczona, no ona grozi przerwaniem tego państwa i to w czasie wojny w 1973 roku było zupełnie realne. No, Tel Awiw jest w południowej części tego wąskiego przesmyku, więc mówię, jeżeli oni uważają, że obszar strategiczny bezpieczeństwa wojskowego musi być większy od bezpośredniego obszaru państwowego, no to można zrozumieć ich rację. Z kolei już mówię, przechodząc na plan czystej geopolityki, to strona palestyńska mówi, no tak, no ale my nie chcemy obcych wojsk, punktów kontroli granicznej i tak dalej na swoim terytorium. No i to też można zrozumieć. No mówię, to jest ten dramatyczny konflikt, ale to jest konflikt, który można... Dobra, ale czy ze swojej perspektywy może pan zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj w Gazie? No, nie można, bo to trochę tak łatwo powiedzieć, obrazki w telewizji. No, są fakty, nie? Izrael dokonuje strasznych Wie pan, no, mordów. bombardowane są miasta. Ja mówię, przede wszystkim to... Musiało 60 000 ludzi, nie? No tak, tylko ja się dziwię jednemu, że kiedy w Jemenie zginęło blisko 400 000 ludzi według oszczędnych rachunków, sunnitów, szyitów, bombardujących się nawzajem i tak dalej, to nie było takiego wrażenia. Ja mam wrażenie, kiedy słucham to zawsze jest tak, jak w komentatorów... Bangladeszu jest trzęsienie ziemi albo zalewa woda, zalewa i błoto tysięcy ludzi, to się mówi mniej, o pewnych jeszcze musi więcej. Ale to nie jest argument. Ja mam wrażenie, wie pan, że... Wcześniej pan powiedział o ataku, który został dokonany przez Palestyńczyków, tak? Przez Hamas. 1000 ponad osób. Straszny. No tak, no w kategoriach, gdyby to było w Polsce, to byłoby 7-8 000 ludzi. Ja mówię, że to można naprawdę porównać do pierwszych dni masakry na Wołyniu. I tu pan... No dobra, ale w drugą stronę teraz... Ja też byłem tym poruszony i uważam, że Izrael ma pełne prawo do odwetu i do ataku. No tylko to poszło tak strasznie daleko, że trudno jest dzisiaj akceptować. No, ale oczywiście chciałbym, żeby te działania wojenne były jak najszybciej przerwane i chyba każdy normalny człowiek by chciał, żeby tak się stało. Tylko musimy być świadomi tego, co się dzieje, dlatego że telewizja bardzo często to przedstawia. Wielu ludzi powtarza to w ten sposób, jakby bezbronna ludność cywilna była bombardowana, nie mając gdzie uciec, jeszcze trzymano by ją, że prawda, nigdzie nie uciekła i że bez przerwy bombardować. No tam trwają bombardowania, dlatego że bombardowane są ogniska oporu. No tam trwa wojna, tam codziennie giną żołnierze, no i ta wojna cały czas trwa. Oczywiście, że wie pan, ja nie wiem, czy ona jest konieczna, czy nie, z punktu widzenia czysto wojskowego nawet. Dlatego, że pamiętajmy, że parę miesięcy temu izraelski minister obrony został zdymisjonowany. Generał Gallant został zdymisjonowany, dlatego, że powiedział, że właściwie
wszystkie cele wojskowe, które mogły zostać osiągnięte, zostały osiągnięte i więcej się po prostu zrobić nie da. Czyli to jest mnożenie cierpień, mimo że w zasadzie tę wojnę można by zakończyć. No, istnieje ogromny ruch w Izraelu na rzecz tego, żeby przerwać te działania wojenne, po to, żeby no, przynajmniej ta drobna cząstka tych żyjących jeszcze zakładników mogła wrócić do domów. To jest wszystko prawda. Z drugiej strony no, jest ta inna perspektywa, która mówi, że dopóki ten Hamas może działać, no to wzmocni się, dostanie broni z Iranu i za pół roku czy rok zrobi to samo. W moim przekonaniu, żeby dobrze zrozumieć to, co się tam dzieje, to trzeba wziąć pod uwagę tę psychologię izraelską. Oni są często krytykowani za to i można powiedzieć, że ta krytyka ma swoje zasadne motywy, no, że nie wierzą że dają zdecydowanie pierwszeństwo rozwiązaniom militarnym przed dyplomacją, uważając, że tylko tak naprawdę twarda obrona i możliwość reakcji wojskowej, likwidacji zagrożeń, fizycznej likwidacji i tak dalej, że to tylko daje im perspektywę i szansę przeżycia w tym miejscu, w którym żyją. Ale wie pan, to się wiąże z tym rozdziałem historii sionizmu po proklamacji niepodległości, kiedy oni właściwie przyjęli założenie, że oni muszą się bronić sami, że istnieją nie tylko po to, żeby istniało miejsce, gdzie Żydzi się mogą schronić, ale żeby istniało państwo, które jest w stanie samodzielnie ich obronić. I to jest, wie pan, to jest ogromna różnica z naszą perspektywą. Dlatego, że u nas w gruncie rzeczy można powiedzieć, że takim kryterium interesu narodowego stało się, która partia szybciej uzyska i więcej kontyngentów wojsk sprzymierzonych na naszym terytorium. A u nich jest inaczej. Oni chcą broni, tak jak Ukraińcy dzisiaj. Oni chcą broni, a nie wojsk na swoim terytorium. I teraz to przekonanie to jest zupełnie inna psychologia. To przekonanie, że muszą obronić się sami, że muszą przygotować się na sytuację, w której znajdą się w totalnej izolacji, że nie mogą stać wobec zagrożeń, tym bardziej, że geopolityka może się pogorszyć, nie musi być taka jak dzisiaj. Ja często mówię tym, którzy stosują te jednostronne krytyki, że wyobrazili sobie jedno. No pamiętamy arabską wiosnę. W 12 roku w Egipcie doszło do władzy Bractwo Muzułmańskie. Bractwo Muzułmańskie to jest matecznik Hamasu. Tak. To jest dokładnie ten sam ruch, no to ludzie nie wiedzą, strefa Gazy to jest obszar mniej więcej 2/3 administracyjnego obszaru Warszawy. Dlatego, wie pan, jak ja się martwiłem o to, jak ta wojna wybuchła, ja zamieściłem taki komentarz i powiedziałem, że właściwie konieczne są dwie rzeczy, żeby zmniejszyć perspektywę tych cierpień, które idą. Po pierwsze, możliwie szeroka ewakuacja ludności cywilnej i po drugie, jakaś perspektywa zarządu któregoś z państw muzułmańskich w tym miejscu, który weźmie odpowiedzialność, że ten obszar nie będzie bazą wypadową terroryzmu, a jednocześnie da miejscowej ludności satysfakcjonującą administrację. Tylko to, co I pan teraz mówi, wie pan- było niemożliwe, bo nikt nie był w stanie przyjąć kontroli nad Hamasem. Ale a propos tego pierwszego, tego postulatu ewakuacji, no wie pan, no, nawet Niemcy, no, którzy prowadzili barbarzyńską, ludobójczą wojnę, ewakuowali miasta w czasie ofensywy sowieckiej. No, tak się zaczęło, oni sami nawet używają tej formuły ucieczka i wypędzenie, prawda? I to się bardzo często, bo to była ucieczka, bo te miasta były porzucone przez Niemców. W czasie Powstania Warszawskiego ambicją dowództwa Armii Krajowej było też zagwarantować możliwość wyjścia ludności cywilnej z miasta. Tam się niestety traktuje tych nieszczęsnych mieszkańców jako tarczę. To I prawda. teraz, wie pan, kiedy ja napisałem... Nie można usprawiedliwiać w niczym Hamasu, Tak. że prowadzi takie, Ale wrócę takie do tego działania. postulatu. Ale na końcu, ale tam są ludzie. No tak, więc kiedy jesienią 23 roku ja napisałem ten komentarz, że rzeczą najpilniejszą jest ewakuacja ludności cywilnej i o to powinny zadbać państwa muzułmańskie, to przeczytałem komentarze w rodzaju, to mają porzucać swoją ojczystą ziemię i tak dalej. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy takie rzeczy piszą, nie odróżniają zachodniego brzegu Jordanu, który jest małym terytorium, no, wielkości województwa z czasów, kiedy mieliśmy 49 województw, jakiegoś krośnieńskiego czy skierniewickiego i tak dalej. No ale to jest tak jak pan tam był, to jest zwarte terytorium. Natomiast Gaza, no to jest miasto z przyległościami. To jest miasto z przyległościami. Wiadomo było, że wojna w mieście będzie wojną tragiczną. No, tak, to Teraz prawda, wie pan-
ale dalej to jest miasto, w którym No tak. żyją ludzie. Zresztą miasto niezwykle o niezwykłej o potężnej gęstości zaludnienia, dużo większej Jedna niż z największych na przeciętne świecie. miasto, tak. Jedna, bo to jest tak naprawdę, to jest Więc tak jakby, nie wiem... Oczekiwać, że ludzie się po prostu od tak zdecydują, żeby Jakby w Szczecinie opuścić. mieszkało 2 miliony ludzi. No. No tak, to prawda, ale mówię, no ta wojna trwa, Hamas chce tę wojnę prowadzić, no i na tym polega tragedia. I problem polega na tym, że dwustronną tragedię przedstawia się jako, no tak jak to słyszymy, no, jako jakąś jednostronną agresję i tak dalej. No jednak państwo zaatakowane ma prawo się bronić i również państwo zagrożone permanentnym terroryzmem ma prawo dążyć do usunięcia tego terroryzmu. Wie pan, w Parlamencie Europejskim ja głosowałem za zasadą proporcjonalności we wszystkich rezolucjach, że reakcja musi być proporcjonalna i tak dalej. Tylko pytanie, co znaczy No proporcjonalna? właśnie, jak weźmiemy liczby, no to tu Ale mówię, 1060 tysięcy. to jest dobre pytanie, co znaczy proporcjonalność. Czy liczby pochodzą głównie z danych Hamasu, to musimy o tym Jasne, pamiętać. to nawet niech to, ale jakby to będzie A połowa. niech będzie 40, No. oczywiście, ma pan rację, całkowicie. Natomiast mówię, pytanie, co to znaczy proporcjonalność? Wie pan, taką wielką traumą w relacjach polsko-ukraińskich to jest ta pacyfikacja, w którą w 1930 roku nasze wojska musiały przeprowadzić w Galicji Wschodniej. No po tej kampanii terroru, która głównie to polegało na paleniu zbóż chłopom i tak dalej, i różnego rodzaju napadach na posterunki policji i tak dalej. To nie miało tej skali, nie miało absolutnie tej skali, co potem na przykład na Wołyniu. No przeprowadzono dużą operację, no można powiedzieć policyjną przez wojsko, która do tej pory jest traumą świadomości ukraińskiej. Ich pisarze do tej pory piszą, że to było straszne, że poniżano księży grekokatolickich i tak dalej. Ale my wiemy, do czego doprowadził OUN kilkanaście lat później. I teraz pytanie, czy proporcjonalność to jest reakcja proporcjonalna do zagrożenia aktualnego, czy do zagrożenia potencjalnego. Ja tylko o tym mówię, że trzeba mieć świadomość tego, że w swoim przekonaniu Izrael jest państwem zagrożonym w swoim istnieniu, bo nieuznawanym. Ale w swoim przekonaniu Bo nieuznawanym, to tak, ale Hamas też ma swoje przekonanie i swoją niech wiarę pan sobie i też wyobrazi- można powiedzieć, no z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Palestyńczyków są przez cały czas atakowani. Każdy ma w rodzinie, miał do tej wojny, miał kogoś, kto pewnie został zamordowany albo ktoś został strasznie upokorzony. No i też mają... Też można ich zrozumieć, wchodząc w ich buty. To tak jak mówiliśmy o tym, że bardzo wielu komentatorów nie odróżnia, nawet terytorialnie, jeżeli chodzi o rozmiary tego, czym jest Gaza, na przykład czym jest zachodni brzeg Jordanu. Tak samo mam wrażenie, że się nie odróżnia ludności palestyńskiej w Gazie, już nie mówiąc o odróżnianiu chrześcijan i muzułmanów i tak dalej, ale nie odróżnia się ludności chrześcijańskiej w Gazie, na zachodnim brzegu Jordanu i wreszcie w Izraelu. Bo na przykład jak Piotr Rychowicz mówi o checkpointach, to mówi o ludziach, którzy przyjeżdżają z terytorium, które znajduje się, no to jest fakt od czasów Oslo uznany. Jedne państwa uznają to za państwo, inne za autonomię i tak dalej, ale z terytorium pod władzą narodową palestyńską przyjeżdżają do Izraela i tam są te checkpointy. Natomiast w I są Izraelu, traktowani w Natomiast w sposób mało przyjemny, mówiąc delikatnie. są sprawdzani, tak. Natomiast w Izraelu żyje 20% ludności to są muzułmanie i tak dalej. Więcej niż w jakimkolwiek państwie europejskim mają swoje instytucje, reprezentację parlamentarną w dużym stopniu może nie tyle otwarcie sympatyzującą z tymi najbardziej radykalnymi organizacjami antyizraelskimi, ale generalnie z perspektywą tych palestyńskich organizacji antyizraelskich. I to nie jest żadna reprezentacja ugodowa i tak dalej. Mają autentyczną reprezentację parlamentarną, mają swoje uczelnie, organizacje społeczne. Życie, zasadnie, tak jak można powiedzieć, wie pan, że w 1936 roku Niemiec miał więcej wolności w Polsce, w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, czy w Katowicach niż w Niemczech. Tak samo można powiedzieć, przez wiele lat można było i do tej pory można mówić, że Arabowie izraelscy mają więcej swobód indywidualnych i społecznych niż w większości państw arabskich. Aczkolwiek są obywatelami kategorii B, czy C, czy D. Ale są. Tak jest. W jakim sensie? W sensie pozycji społecznej. Ja rozmawiałem kiedyś jeszcze, chyba nawet wtedy, kiedy kierowałem Sejmem z Austriakami, że przecież mówię,
czy nie moglibyście nadać, tak jak u was mają Słoweńcy, statusu mniejszości narodowej Polakom? Przecież żyło setki, tysiące Polaków w Wiedniu, kawał naszej historii, tam w roku 1890 czy 1900 toczył się w Wiedniu, koło polskie i tak dalej, Badeni, byli premierzy austriaccy, Polacy, czy nie moglibyście tego? No bo chodzi, żeby ten sam status mieli Polacy, Słoweńcy. Absolutnie nie i tak dalej. Czy oni są w Austrii obywatelami drugiej kategorii? No każde państwo ma jakąś tożsamość, w każdym państwie istnieją mniejszości i tak dalej. Wie pan, wtedy, kiedy dyskutowano tą krytykowaną w Europie bardzo ustawę o żydowskim charakterze państwa, no to tam między innymi był postulat, żeby prawo państwowe było inspirowane, taka była formuła inspirowane przez prawo religijne. Z tego się wycofano. Ale sama zasada i tak dalej, że to państwo musi pozostać państwem żydowskim, no bo to zostało. Ja pamiętam, kiedyś przyjechał do Parlamentu Europejskiego, on potem został wiceprzewodniczącym Knesetu, Hilik Bar, taka młoda gwiazda lewicy. Postępowy człowiek i tak dalej, mówił o emigracji, mówił, przyjmować uchodźców jest rzeczą ludzką, my też przyjmujemy, tylko dbamy o to, żeby po jakimś czasie wyjechali i tak dalej. Mówi, no bo wiecie, bo jakby Żydzi stali się pewnego dnia mniejszością w Izraelu, to właściwie to państwo straciłoby sens. Tak. I to jest opinia młodego, wtedy on dzisiaj ma 50 lat, to jest opinia młodego człowieka z lewicy. No, w Europie takie słowa są niedopuszczalne, to by zaraz było i tak dalej, no bo wszyscy mogą mieszkać ze wszystkimi i No, a oni się troszczą o to, żeby to państwo zachowało swój sens. To bo prawda powstało. i to było wszystko jakby zrozumiałe i we mnie budził ogromny szacunek, w jaki sposób oni się bronili, w jaki sposób mieli się niezwykle skutecznie bronić. I jak pan mówi o tej proporcjonalności, no to właśnie jak oni w sposób ultraproporcjonalny i precyzyjny eliminowali tych, którzy im zagrażali albo którzy im zrobili jakąś krzywdę. Nie? Tych akcji są dziesiątki, jeśli nie setki, jeśli nie tysiące. Niezwykle skuteczne i takie rzeczywiście z tą taką chirurgiczną precyzją. Nie? I to nie wywołało, nawet w Polsce często wywołało sympatię, prawda? Jakieś ataki na tam przywódców Hezbollahu czy Hamasu gdzieś tam umieszczonych. Atakują ale teraz, że to nie budzi mojej sympatii i tak dalej. Wie pan, bo ja patrzę na to jako Polak, że to może wywołać dramatyczne konsekwencje międzynarodowe. Ale teraz wracając do Gazy, wracając do tej Gazy, no to trudno mówić o jakiejkolwiek proporcjonalności. Wie pan, chcą tą wojnę dokończyć. Jak mówię, spora część opinii izraelskiej z różnych powodów, i strategicznych, i humanitarnych. Humanitarnych przede wszystkim ze względu na zakładników. Chciałaby, żeby ta wojna się skończyła, żeby doszło do jakiegoś trwałego zawieszenia broni i tak dalej. Natomiast perspektywę mają taką, że uważają, że trzeba zlikwidować ruch terrorystyczny, który doprowadził do tego, do czego doprowadził. Pamiętajmy o jednym, bo mówię znowu, bo tyle, wie pan, trzeba prostować rzeczy. Hamas rządzi od 19 lat w strefie Gazy i w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to ugrupowanie antypalestyńskie. Tak. Dlatego, że nie ale działające na szkodę bardzo większości ludzi tam żyjących. O wymiar moralny, opinię publiczną, ale nie uznające władz autonomii palestyńskiej. Nie mówiąc o prześladowaniach działaczy Fatahu i tak dalej, których się dopuścili, ale nie uznające tych władz. Więc mówię, od 19 lat tam rządzą. Oczywiście, że ludzie, którzy ich wybrali, jedni na nich głosowali, nie głosowali, konsekwencje ich polityki ponoszą wszyscy. Ale to jest jednak władza wybrana w tym miejscu, działająca w imieniu tej społeczności, która podjęła tą wojnę, tym atakiem, tą agresją, traktując to jako akt wojenny i praktycznie zgotowała ten los swoim mieszkańcom. Ja jeszcze raz powtórzę, dobrze byłoby, żeby jak najszybciej doszło do zawieszenia broni. Myślę, że Stany Zjednoczone tego bardzo chcą. Istotna część opinii izraelskiej tego chce. Ludzie w Gazie na pewno dziesiątki tysięcy ludzi tego chce. Ale nie zmienia to faktu, że mówię, że toczy się wojna. Alianci w czasie II wojny światowej bombardowali miasta, w których nie było punktów oporu.
tylko bombardowano po to, żeby złamać opór niemiecki. Kiedy Amerykanie wybierali, no to jest w ogóle straszne, Hiroshima i Nagasaki, właśnie. nie wybierali celów wojskowych, tylko wybierali miasta. Dokonywano aktu, który miał, nie będę go nazywał po imieniu, który miał złamać opór. Tu nie chodzi o złamanie oporu, tylko zlikwidowanie ognisk oporu. I w tym sensie mówię, że czym innym jest dążenie do tego, żeby tam jak najszybciej zapanował do przerwania ognia, potem myślenie o pokoju, że on jest możliwy i tak dalej. On jest o tyle możliwy, że mówię, ta wojna niestety jest wielkim zwycięstwem Hamasu, chociaż beneficjentem tego w opinii publicznej międzynarodowej. Oni takie koszty wkalkulowują. Tylko paradoks polega na tym, że beneficjentem tego zwycięstwa są te władze w Ramallah, oficjalne władze palestyńskie, a nie sam Hamas. No może i dobrze i tak dalej. Ale, wie pan, ale dalej można myśleć o pokoju i tak dalej. Ja tylko mówię o jednym, że naprawdę nie należy przedstawiać jako jakiejś nieludzkiej, premedytowanej agresji czy wyniszczania ludności i tak dalej działań, które toczą się w ramach dokładnie, które toczą się w ten sam sposób, w jaki toczyła się II wojna światowa i tak dalej, dlatego, że są reakcją na permanentną działalność ruchu terrorystycznego, który nie tylko zabijał setki ludzi, ale dążył do zniszczenia tego państwa. Ja w pewnym momencie, żeby dobrze zrozumieć tę perspektywę, ja w pewnym momencie przerwałem, bo mówiłem o tym Egipcie, o arabskiej wiośnie. Tam na rok wtedy doszło do władzy Bractwo Muzułmańskie. Wie pan, dobrze jest choćby zastanowić się, co mogą myśleć ci ludzie, którzy tam dowodzą wojskiem w Izraelu, jeżeli wyobraziliby sobie, że dzisiaj u władzy jest Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, które zaczęło swoje rządy od zbliżenia nie tylko z Chinami, ale z Iranem, no i jest oczywiście Iran. To jest, wie pan, z ich punktu widzenia to jest apokalipsa. I w moim przekonaniu, dlaczego o tym wszystkim mówię? Akurat ja uważam, że nasza polityka, ta, którą my prowadzimy, po tym wszystkim, co niestety stało się w relacjach polsko-izraelskich w latach 18-19, całe te naprawdę niegodne ataki na Polskę ze względu na ustawę o IPN i tak dalej, one spowodowały... Niepotrzebną ustawę, ale też ataki wie pan, absurdalne. Ataki zupełnie absurdalne, natomiast ustawa pisana z najlepszą intencją, że Polska jako kraj, który najdłużej walczył z Niemcami od 1 września, kiedy 1 i 2 września 1939 roku byliśmy jedynym państwem walczącym z Niemcami, walczyliśmy do końca tej wojny. Żadne państwo nie walczyło tak długo i mówię, można się zastanawiać w Grecji, w Serbii, ale poza wyjątkami żadne państwo zachodniej Europy nie przeżyło takiej okupacji jak Polska. I teraz my walczymy o dobre imię Polski, żeby nie można było zmazywać tego wszystkiego, co Polska przeżyła w czasie II wojny światowej, jesteśmy atakowani. Znaczy, krótko mówiąc, do 18-19 roku Polska była tak jak Czechy, tak jak Węgry, takie inne państwa też środkowoeuropejskie, proamerykańskie, wśród państw, które właściwie były takim oparciem dla Izraela w opinii europejskiej. Bardzo silnym. Bardzo silnym sojusznikiem, ale jednocześnie utrzymywaliśmy kontakty z Palestyną. Tak, z Palestyną i w pewnym okresie z Iranem, potem to się urwało, dlatego w 19 roku ta konferencja zupełnie w moim przekonaniu niepotrzebna, bo nie należy wybiegać nigdy przed szereg, tak uważam. I to się urwało przede wszystkim ze względu na ataki nawet nie w opinii żydowskiej, ale w Izraelu, na Polskę, wtedy, kiedy była ta ustawa i nieprzyjęcie naszej perspektywy. Deklaracja Morawiecki-Netanjahu w pewnym sensie to złagodziła. Ta deklaracja zawiera wiele dobrych sformułowań, cennych. Inne mogą budzić wątpliwości. Trzeba o nim, ale generalnie uważam to za ważny sukces premiera Morawieckiego i tego rządu. I co więcej, uważam, że ta deklaracja powinna być przedmiotem jakichś w naszych relacjach egzekucji, to znaczy przypominanie, że oczekujemy, że na przykład te wszelkie formy nienawiści antypolskie, to dobrze, że ambasador amerykański piętnuje kibiców Maccabi Haifa, ale to mówię, to my też powinniśmy o tym mówić otwarcie i to w ten sam sposób, jak mówi to amerykański ambasador. Tak. Ale, wie pan,
po 18-19 roku Polska właściwie przyjęła tą perspektywę, co większość państw Unii Europejskiej. I ja uważam, że to jest dobrze, dlatego że Izrael pokazał, że nie chce mieć tak bliskiego sojusznika w Polsce jak Czechy czy Węgry i to jest jedno. Natomiast co innego to jest po prostu sprawiedliwa ocena tego, co się dzieje i rozumienie polityki międzynarodowej, rozumienie racji państw i powodów, dla których oni prowadzą taką politykę w tej chwili. To porozmawiajmy Więc nie chodzi o to, żeby... Porozmawiajmy chwilę o tym, co to znaczy z polskiego punktu widzenia. Czy my powinniśmy w ogóle w tej sprawie się angażować? Czy Izrael dla nas, jakkolwiek to zabrzmi, ma jeszcze znaczenie? Czy po prostu powinniśmy stać z boku i zostawiać, to nie jest nasz problem dzisiaj? Wie pan, historyczne znaczenie oczywiście ma, dlatego że ogromna część... Polityczne, historyczne, etyczne, moralne ma. Historyczną, mówię, ogromna część założycieli Izraela wyjechała z Polski. Żyli tutaj, Żyliśmy razem. państwo. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli na prawicy, i to nie tylko tej narodowo-demokratycznej, ale również senacyjnej, uważano, że ta część społeczności żydowskiej, która się nie identyfikuje z państwem, że dobrze jakby wyjechała i tak dalej, to te postulaty były przecież, można je oceniać tak czy inaczej, ale one były, ale to tym bardziej angażuje nasze poczucie tego, że skoro wyjechali tam żyją, założyli państwo i te związki historyczne istnieją. Jeżeli był taki projekt, z którego tam nie do końca coś wyszło, żeby obchodzić wspólnie 70-lecie niepodległości Izraela i stulecie niepodległości Polski, to bardzo dobrze, ale w planie geopolitycznym dla nas przede wszystkim jest ważne. Wie pan, jestem głęboko przekonany, że tak jak Polska w 1939 roku straciła niepodległość przez załamanie się porządku międzynarodowego, tak samo dzisiaj zachowanie tego porządku międzynarodowego, który powstał po końcu zimnej wojny, to jest warunek niepodległości Polski. To jest w tym sensie jest to dla nas ważne. Warunek niepodległości, może całości, bo zawsze powtarzam, że gdyby doszło do wojny... Rozciągnięcie całej linii frontu. Tak. I dlatego, wie pan, w sytuacji, w której mamy sytuację taką trochę przypominającą czasy sprzed I wojny światowej, bo wielu ludzi mówi tak, żaden konflikt globalny dzisiaj nie wchodzi w grę, on był możliwy 50 lat temu, były ideologie, był wolny świat, był Związek Sowiecki, który chciał tam eksportować rewolucję, a w każdym razie delegitymizował wolny świat i tak dalej, i był jakiś powód do tej wojny globalnej, światowej i tak dalej. Dzisiaj to nam nie grozi. Dzisiaj jest sytuacja jak przed I wojną światową. Ideologię zawsze można wymyślić. Niemcy mówiły w 1914 roku, że pokażą wyższość monarchii nad demokracjami. Anglicy, Francuzi mówili, że prowadzą wojnę w obronie Belgii. Doszło do globalnego konfliktu. I my dzisiaj też mamy sytuację, w której coraz mocniej rysuje się blok państw prowizjonistycznych, które chcą wywrócić aktualny porządek międzynarodowy. W gruncie rzeczy od Wenezueli po Koreę Północną i tak dalej. Mamy Chiny, które są najbardziej rosnącą obok Indii gospodarką i które jasno sobie stawiają cel rewizji porządku międzynarodowego i w tej sytuacji dla nas, dla Polaków, wszystko, co odciąga uwagę Amerykanów od Europy, wszystko, co angażuje, a co tworzy ryzyko rozproszenia ich sił i tak dalej, po prostu jest bardzo poważnym ryzykiem dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli pewnego dnia, i w moim przekonaniu wielu ludzi, którzy mówiło od 21 roku, komentowało wojnę na Ukrainie, jeżeli my pewnego dnia znajdziemy się w sytuacji, w której Amerykanie są zaangażowani na Środkowym Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie i tak dalej, i mają ograniczone pole możliwości działania w Europie, co więcej, zależy im na Rosji, to my zostaniemy sam na sam z Rosją. To już dzisiaj widać, jak odwróciło się, jak zmieniło się zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą i tą częścią Europy, pomimo rozmaitych deklaracji. I widzimy, jak duże zainteresowanie ciągle wywołuje Izrael, gdzie przypływają statki, lotniskowce, w którym kierunku i to tu się zgadzam w 100%. To rozciąga całą linię frontu i odciąga uwagę Amerykanów i tylko cieszy Putina. Ale wie pan, nawet jeśli tam
Ale Giną też Rosjanie, ludzie rosyjskiego pochodzenia, bo pewnie giną. Ale ogromnym błędem jest też założenie, że w sytuacji, kiedy Amerykanie byliby skupieni wyłącznie na wojnie na Ukrainie, to nie będzie niebezpieczeństwa zaogniania się innych punktów zapalnych Oczywiście. międzynarodowych. Dlatego, że pamiętajmy, że w czasie tej wojny na Ukrainie już doszło na przykład do popieranego przez Turcję zlikwidowania, że tak powiem, problemu azerskiego w Górskim Karabachu. 100 000 ludzi, eksodus 100 000 ludzi i tak dalej. I jakaś forma, no nie wiem, był cały protokół madrycki, ustalenia, że owszem, jest konflikt, Azerbejdżan nie uznaje obecności tej, separacji Górskiego Karabachu, Armenia popiera ale trzeba rozwiązać to pokojowo. Rozwiązanie mamy militarnie, nie jest żadnym wyjściem. No i się okazało, że w pewnym momencie nastąpiło rozwiązanie zbrojne. Okazało się, że było skuteczne. A Stosunkowo niewielkimi kosztami. Niestety, Wojna, która się toczyła przez Turcja jest 30 lat. Turcja jest naszym bardzo zakończyła. ważnym sojusznikiem, jest ważnym sojusznikiem Zachodu. Nikt nie będzie Turcji robił wstrętów. Azerbejdżan też jest ważny i 100 000 ludzi porzuciło swoje domy porzuciło klasztory, które tam stały od czasów starożytnych i tak dalej. Ale wie pan, mamy wojnę, mamy atak Hamasu i tych rzeczy może być więcej. One się mogą dalej zaogniać i dlatego w interesie Polski jest po prostu pokój. W interesie Polski jest pokój, ale do pokoju nie doprowadzi się przez kwestionowanie powodów konfliktu. A powodem konfliktu jest przede wszystkim to, że są dwa, bo z jednej strony, powtórzę jeszcze raz, zasadniczym jest to, że Izrael jest państwem nieuznawanym, chociaż niewątpliwie, bądźmy obiektywni, polityka kontynuacji osadnictwa i ewentualna niezdolność, bo Izrael w przeszłości na Synaju i w Gazie zawarł, nie tyle daleko idący kompromis dotyczący likwidacji osiedli. Nie realizował. Co je po prostu zlikwidował je. Ale częściowo. Na Synaju i w Gazie zlikwidował. Na zachodnim brzegu są osiedla i to jest ten problem zapalny. I niewątpliwie, tak jak pan mówi o tym człowieku, który stworzył to wzorowe gospodarstwo rolne w Samarii, to jest problem. To jest problem i on jest problem różnego rodzaju. Zresztą bo ci osadnicy to nie są rzeczy całkowicie na siebie nakładające, ale oni w dużym stopniu się identyfikują. Te rzeczy się pokrywają z tym sionizmem religijnym, nowym. Tak. Nie tą starą partią narodowo-religijną, tylko z tym, do którego punktu ona dzisiaj doszła, to jest niewątpliwie punkt zapalny dla pokoju również, ale w naszym interesie, w interesie Polski jest pokój. Ale pokojowi nie służy kwestionowanie prawa do obrony jednej ze stron i to tej, która ma prawo czuć się bardziej dramatycznie zagrożona. Ale pan widzi w ogóle jakąś perspektywę pokoju tam? To jest, wie pan, bardzo trudne, dlatego że wydaje mi się, że Izrael nie zrezygnuje z tego, żeby, tak to umownie nazwijmy, jego obszar strategiczny był większy od granic państwowych. Tak jak w Oslo ustalono te obszary A, B i C i tak dalej, z możliwością również kontrolowania granicy tej palestyńsko-jordańskiej przez armię izraelską i że tak powiem, trudno się dziwić. Więc trzeba A z drugiej szukać. strony wyobraża pan sobie, że nawet jeśli Hamas zostałby zlikwidowany, to może się stać, to jest możliwe, to ból tych dziesiątek tysięcy, setek tysięcy rodzin, dziesiątek tysięcy zabitych, a setek tysięcy rodzin, jeśli nie więcej, że on tak po prostu przejdą nad tym do porządku dziennego, nie mając, bo to nie jest... nie przeszli... To nie jest zakończenie wojny takie, że odzyskają swoje terytoria, tylko ten ból będzie właśnie na wielu, wielu poziomach. Że nie to się skończy. Przez 70 parę lat i to trwa. W moim przekonaniu tak naprawdę to nie jest sprawa aktualna, tylko w latach 50., 60., przede wszystkim 50., 60. Nie ma przykładu innego takiego zaangażowania w podtrzymywanie takiego poczucia rewanżu, krzywdy, dążenia do wojny odwetowej i tak dalej, jaką państwa arabskie uprawiały, posługując się tymi społecznościami pochodzącymi z Palestyny i tak dalej. Chyba oprócz, tej polityki Republiki Federalnej wobec tego ruchu wypędzonych i tak dalej. To są tylko takie dwa przykłady, że coś, co się stało, powinno być rozwiązane nie na drodze pokojowej, tylko tutaj trzeba dążyć przy czym różnica jest zasadnicza.
sojusznicza, dlatego że Adenauer traktował to czysto retorycznie i jemu to było potrzebne w perspektywie zjednoczenia i tak dalej, jako karta przetargowa. Natomiast tutaj to doprowadziło najpierw do rozwoju terroryzmu jego palestyńskiego, a potem również do wielu problemów państw arabskich po prostu. Rozumiem, że nie wierzy pan w to, że mogą powstać dwa państwa. De facto, wie pan, w tej chwili są 3 państwa, bo jest państwo Hamasu, które jest państwo Al-Fatah i jest Izrael. To jest właściwie jedyna logiczna perspektywa. Te 2 państwa to jest jedyna logiczna perspektywa. Jak to zrobić? Myślę, że nie jest to żadna satysfakcja, bo jeżeli pan w takiej skali się leje krew ludzka, to trudno mieć satysfakcję, ale kiedy ostatnio, w moim przekonaniu to też tylko retoryka, ale kiedy premier Netanyahu mówił o tym, że potrzebne jest wprowadzenie jakiegoś państwa muzułmańskiego, które będzie administrować Gazą po zakończeniu wojny, ale to jest powrót do tego, mówię, do tego, co ja widziałem od początku tego konfliktu, jako jedyne takie perspektywiczne wyjście po jej zakończeniu. Jedno jest pewne, że żaden kraj by nie tolerował, to wie pan, dzisiaj są już te wszystkie problemy o flagi czerwone u nas, ale wyobrazić sobie naprawdę koegzystencję na przykład z Ukrainą rządzoną przez OUN 2 lata po ludobójstwie na Wołyniu, to byłaby sprawa trudna wtedy. I takie rzeczy mówię. Ale wie pan, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na Japonię, na Niemcy, to widać, że konflikty czasami gasną. Inna rzecz to jest, bo my mówimy na przykład o tym, jest problem tego religijnego sionizmu, tych budowy tego religijne powinności zasiedlenia całej ziemi obiecane i tak dalej, tych budowania, co generuje konflikt po konflikcie, to jest jasne. Ale wie pan, ale zapominamy o jednym. Narastające. Ale zapominamy o jednym, o dżihadyzmie i ja się dziwię w ogóle, że tylu komentatorów, którzy w sprawach prawicowych, którzy w sprawach imigracji są tak wrażliwi i widzą rzeczywiście to, że migracje te muzułmańskie i to dwukierunkowe i te na południe od Sahary w Afryce, to promieniowanie islamu, ale z drugiej strony po prostu migracje arabskie do Europy, to są 2 kolosalne zjawiska geopolityczne. Nie widzą tego, że po ewentualnym, przepraszam za smutną ironię, ale po ewentualnym wyzwoleniu mas arabskich w Palestynie przyszedłby czas na wyzwolenie mas arabskich w Europie po prostu. To rzeczywiście perspektywa byłaby dość przerażająca. I rzeczywiście, dżihad jest... I to się dzieje, jak teraz wygłosił to przemówienie o supersparcie premier Netanyahu, to jedna rzecz moim zdaniem to są fantazje. Jak mówi, że Chiny, Katar mają taki wpływ w mediach społecznościowych, że to tylko dlatego jest taki atak na Izrael i tak dalej. I stąd się bierze izolacja Izraela, ale w drugiej sprawie ma całkowicie rację, że kiedy on mówi o tym, że polityka większości państw zachodnioeuropejskich jest motywowana tym, że mają milionowe społeczności arabskie u siebie, to arabskie i szerzej muzułmańskie w ogóle, to jest prawda po prostu. Ale... Oczywiście to jest prawda, ale czy one mają wpływ na media i na państwo? Nie wiem. W Polsce nie ma mas arabskich. Ja panu dam przykład. A nastroje się bardzo też zmieniły. Oczywiście w wyniku tego, co oglądamy, bo trudno nie reagować na to. Jesteśmy chrześcijanami. W wyniku telewizji, to prawda. Nie, przepraszam. Ale mówię, bo... Nie w wyniku telewizji, tylko w wyniku tego, co tam się dzieje. Ale w wypadku Jemenu było zerowe zainteresowanie. Wie pan, w najgorszych momentach, właśnie jako chrześcijanie, w najgorszych momentach tego, co się działo w Korei Północnej, głód i tak dalej, wszystkie nie budziło takiego zainteresowania, więc mówię, ale to mówię. Ale to możemy powiedzieć w nieskończoność. Jest jakiś powód, dla którego budzi to zainteresowanie, bo Polska, bo syjonizm, bo Żydzi mieszkający w Polsce i tak dalej. Nie? To jest naturalne nasze zainteresowanie. Zostaliśmy bardzo... Plus jest to geopolityczne ważne miejsce na świecie. Ale wie pan, zostaliśmy bardzo zranieni w latach 18-19, co w moim przekonaniu było ogromnym błędem ze strony polityków izraelskich. Różne rzeczy mogę rozumieć, ale naprawdę, ale jeżeli Israel Katz, którego rodzina, z tego co wiem, pochodzi z Iraku, powtarza za premierem Szamirem, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki, to jest po prostu niedorzeczne, skandaliczne i takie nie do pojęcia.
nasza opinia jest bardzo zraniona i to musimy zrozumieć, że w dużym stopniu te reakcje, no, w jakiś sposób są tym uwarunkowane. Zapewne też, Natomiast- ale gdybyśmy nie widzieli tych obrazów, owszem, obrazów, ale obrazów, które są Tak, natomiast, prawdziwe. ale chciałbym wrócić do rzeczy, dlatego, że dam panu przykład akurat nie arabski, tylko pakistański. Wiadomo, ogromna społeczność w Wielkiej Brytanii. Wtedy, wie pan, kiedy ja w Parlamencie Europejskim tam działałem, na szczęście byłem podporucznikiem dobrej sprawy, że tak powiem, bo działało setki ludzi i tak dalej, ale w sprawie uwolnienia Asi Bibi, to Wielka Brytania odmówiła jej azylu. W moim przekonaniu, że któryś z polityków otwarcie to powiedział, że to poruszyłoby negatywnie społeczność muzułmańską. Muzułmańską, a konkretnie pakistańską, no bo ona wyjeżdżała z Pakistanu i tak dalej. I to jest po prostu, wie pan, Zemmour, jak mówi o tym, że król Maroko chciałby prowadzić politykę życzliwą wobec Izraela, ale nie może, bo mu ulica arabska nie pozwala. Mówi dokładnie tak samo prezydent Macron, też by chciał, ale nie może, bo mu ulica w Wszystko Paryżu nie pozwala. Wszystko, ale w I to- Polsce, ale polska ulica my zostaliśmy zranieni. Dobrze wiedzieć, dlatego że mówię, rzeczy trzeba rozumieć, ale trzeba też wiedzieć o tym, jak nasza najlepsza życzliwość była przyjmowana. W moim przekonaniu to błąd, dlatego że, mówię, ta narastająca izolacja Izraela mógł mieć więcej przyjaciół i w ogóle myślę, że Izrael w większym stopniu powinien szukać przyjaciół niż tropić wrogów. Te Zgadzam wszystkie się. kampanie antysemityzmu, nawet mówię, Tu się nawet zgadzam. ten, wie pan, to, Na pewno nawet ten marsz w Warszawie, czemu on nie był, ja mówię, zaraz po wybuchu wojny, ten w 23 roku, czemu on nie był w sprawie prawa Izraela do życia w bezpieczeństwie, czy żałoby i tak dalej, marsz przeciwko antysemityzmowi i tak dalej, no wie pan, to... Norman Davis miał rację, że to bardzo rozciągliwe pojęcie, bo obejmuje wszystko od przemysłowej zagłady narodu po głupie, złośliwe dowcipy. Ja nie akceptuję głupich, złośliwych dowcipów, tylko mówię, tylko to robienie takich kampanii pod krytyka hasłem... Izraela Tak. nie musi być i najczęściej nie jest Ale często jest. antysemityzmem. Prawda jest taka, że często jest. Natomiast mówię, z punktu widzenia swojej strategii w świecie, to powinni bardziej szukać przyjaciół niż koncentrować się na tropieniu, piętnowaniu wrogów, bo to jest, mówię, bo to jest często bardzo niesprawiedliwe po prostu. A na pewno im nie pomaga. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Marek Jurek, dawny polityk, a pewnie politykiem nie przestaje Nie, wie pan, być. żyje sprawami publicznymi, przede wszystkim krajowymi, bo to jest najważniejsze. Mówię, Ale wie pan. rozmyślmy o sprawach Rozmawialiśmy krajowych. o sprawach dalekich, ale najważniejsza Ale ważnych sprawa dla to nas jest też. bezpieczny świat dla niepodległej Polski. Ja Tak mówię, jest. to powinna być nasza sprawa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekam na państwa komentarze. Dziękuję za to, że jesteście, oglądacie. Jeśli uważacie, że warto wspierać takie miejsce, w którym i takie głosy jak Piotra Zychowicza i takie głosy Marka Jurka mogą się pojawić, to wspierajcie na patronite.pl. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.